Projekt nazywa się Ekologiczne Ogrody Przyrody. To jest projekt ekologiczno-dydaktyczny. Składa się on z kilku takich stanowisk. Między innymi jest tutaj ogród owadów pylnych, stanowisko zbóż i roślin, kompostownik, mini-winnica oraz lapidarium, czyli ogród skalny. Przy tym projekcie pracuje młodzież z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 oraz wolontariusze Sudeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak również pracownicy Toyoty. To jest taka jakby integracja wobec idei upiększania świata tego swojego, koło nas. Żeby to było ładnie, zależy nam na tym, jeśli my przyczyniliśmy się do tego, że to tak wygląda, no potem zależy nam na tym, żeby to dalej ładnie wyglądało. Program Fundusz Toyoty stworzyliśmy po kilku doświadczeniach z programami ogólnopolskimi. Razem z lokalnymi partnerami chcieliśmy stworzyć program grantowy oferujący dotacje do 20 000 złotych na projekty małej rewitalizacji, stąd w podtytule Dobre pomysły zmieniają nasz świat. Program z założenia jest bardzo prosty, dopasowany do potrzeb regionu, w którym funkcjonujemy, a także skrojony pod możliwości lokalnych organizacji i zbieżny z tymi, co jako Toyota promujemy, czyli bezpieczeństwo na drogach, czyli ekologię, edukację techniczną, mobilność i sport. Fundusz Toyoty zmienia nasze otoczenie na lepsze, na bardziej zielone, na bardziej przyjazne mieszkańcom miasta. Natomiast dla nas jest to zawsze jakieś wyzwanie, ponieważ to już drugi projekt, który realizujemy jako Wałbrzyskie Towarzystwo, więc pierwszy to Bulodrąg. To też wyzwanie zarówno ogrodowe, jak i trochę teoretyczne, ponieważ miał być to ogród edukacyjny. W związku z tym my jako seniorzy, a ja jako osoba, która edukuje cyfrowo seniorów w tym uniwersytecie, wymyśliliśmy sobie, że wszystkie zioła, które zasiejemy i rośliny, które będą do oglądania, jak one tam rosną, będą podpisane, ale będą króciutko podpisane, czyli samą nazwą, a oprócz tego będą miały wygenerowane kody QR, żeby każdy przyszedł z czytnikiem kodów, czyli z komórką i zobaczył sobie, skierował się do właściwego adresu w internecie i odczytał na ten temat, co tam więcej zobaczyć można. W regionie wałbrzyskim Fundusz Toyoty jest realizowany w trójstronnym partnerstwie. Oczywiście głównym partnerem jest fabryka Toyoty Wałbrzyska, która przekazuje środki na realizację projektów, na konkurs, i dwóch partnerów, czyli Fundacja Edukacji Europejskiej, która zajmuje się zarządzaniem, organizacją, całym przedsięwzięciem, nadzorem nad wyborem projektów, nadzorem nad realizacją tych projektów, uczestniczy w pomocy, wspieraniu tych instytucji, oraz bardzo ważna rola partnera, Zespół Szkół nr 5, w którym uczniowie kierunku architektura krajobrazu razem z instytucjami, które aplikują, opracowują piękne projekty aranżacji przestrzeni. Czyli takie trójstronne partnerstwo, w którym każdy partner ma swoją bardzo ważną rolę. Bywa tak, że beneficjenci, którzy mają fajny pomysł na dany teren, którzy chcą coś zrealizować związanego z terenem zielonym wokół swojej organizacji, mają pomysł, ale nie mają jakby środków, bądź nie mają umiejętności, żeby zrealizować projekt, tak? Potrzebują tej wiedzy technicznej, którą mamy my, i w tym zakresie im służymy pomocą.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tym projekcie. To pozwala im na ćwiczenie różnych innych umiejętności personalnych, czy też pracy w zespole, używania różnych narzędzi, czy też różnych środków technicznych potrzebnych do opracowania projektu. Uczniowie najczęściej organizują się w zespoły i jeżdżą na miejsce uczestników projektu, dokonują wizji lokalnych, mogą spojrzeć już właściwie okiem takiego eksperta, więc przygotowują się w przyszłości do założenia takiego biura projektowego w zakresie architektury krajobrazu. To jest ich takie pierwsze tak naprawdę zetknięcie się z taką pracą projektową. I chyba najważniejsze w tym projekcie współpracy z Toyotą jest to, że oni pierwszy raz w tym procesie swoim edukacyjnym nie projektują czegoś, co ląduje w szufladzie u nauczyciela, tylko tak naprawdę jest realizowane w przestrzeni publicznej. I to jest ta taka wartość dodana, taka chyba najważniejsza, która płynie jakby z tej całej współpracy. I to cieszy, bo oni po prostu są dumni. Idą później ulicą i mogą faktycznie wskazać palcem, że oni to zaprojektowali i to funkcjonuje bardzo dobrze. Miasteczko Dzieci to jest miasteczko, to jest taki innowacyjny plac zabaw dla dzieciaków, które mogą się tutaj bawić już od najmłodszych lat. Mamy domki wyposażone w różne sprzęty, artykuły gospodarstwa domowego, mamy sztuczne warzywa, owoce, mamy wagi sklepowe, lady. Dzieciaki poznają tutaj zawody, poznają, jak można wspólnie się bawić. Poznają międzyludzkie relacje. Mam nadzieję, że to będzie służyło ich rozwojowi. 3 lata temu zdecydowaliśmy się też aplikować. To był taki projekt bardziej skierowany dla osób starszych i seniorów. Powstała ekościeżka wokół ziół. Mamy ponad 30 rodzajów różnych ziół, które można powąchać, dotknąć, można zbierać, suszyć. Przy każdych miejscach tych nasadzeń ziół znajdują się edukacyjne tablice, z których można się dowiedzieć o właściwościach ziół, na co mogą pomóc, jak wyglądają. Cały czas coś szukamy, coś piszemy i mogę zdradzić, że już teraz otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie tutaj na ten plac. Rozszerzymy nasze miasteczko dzieci o panele edukacyjne, tabliczki edukacyjne dla najmłodszych dzieciaczków, a także dla dzieci niepełnosprawnych. O dofinansowanie mogą się starać instytucje, które ogólnie rzecz biorąc nie działają dla zysku. I wśród tych instytucji, które dotychczas uczestniczyły w projekcie, to są głównie szkoły, to są stowarzyszenia, fundacje, to są również kluby sportowe. To są na przykład, jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przedszkola, szkoły podstawowe, to już powiedziałem, czyli generalnie instytucje nie nastawione na zysku. Jest nawet w historii Funduszu Toyoty jedna wspólnota samorządowa. Generalna zasada, która jest najważniejsza, to jest taka, że projekt musi być innowacyjny, czyli ktoś, kto chce aplikować o dofinansowanie, musi zastanowić się nad tym, czego w regionie nie ma, co by mogło być fajne, atrakcyjne dla ludzi. Drugi temat bardzo ważny jest taki, że te instalacje, które będą tworzone, te aranżacje przestrzeni muszą być dostępne dla wszystkich. To nie może być teren zamknięty, ogrodzony, na kłódkę zamknięty, nie ma takiej możliwości. Trzeci warunek jest taki, że musi to być trwała zmiana terenu, trwała zmiana fizyczna, czyli na przykład budowa jakiejś aranżacji do aktywnego spędzania wolnego czasu, ścieżka edukacyjna na zewnątrz, jakiś plac zabaw, parkour na przykład, boisko do gry w bóle. No są różne przedsięwzięcia, które robimy. Kolejny element to jest to, żeby instytucja, która aplikuje, angażowała swoich lokalnych partnerów, rodziców, zaprzyjaźnione instytucje, firmy, żeby te firmy mogły do tego projektu dołożyć coś od siebie. I nie muszą to być pieniądze, mogą być materiały, może być praca. I ostatni bardzo ważny warunek to jest taki, żeby przy okazji angażować wolontariuszy z fabryki Toyoty, czyli pracowników Toyoty, którzy chcą pomagać w tworzeniu tych instalacji.
Mieliśmy pustą skarpę, która nas tutaj straszyła, że tak powiem. Trzeba było coś z tym zrobić, ponieważ nie ma chwilowo stałej wystawy geologicznej. Jednocześnie mieliśmy takie pnie, które tu widzimy, oryginalne pnie z kamieniałych drzew, z karbonu, które zalegały nam w magazynach. No, postanowiliśmy w jakiś sposób to pokazać. Jest to model, który ma za zadanie ukazać budowę geologiczną ziemi wałbrzyskiej. Jest to skala, która pokazuje budowę rzeczywiście bardzo precyzyjnie. Pokazujemy tu różne niuanse geologiczne, jakie się znajdują pod ziemią, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. 1 metr na tym profilu jest mniej więcej odpowiednikiem 300 metrów w naturze, czyli ten profil w przekroju takim pionowym pokazuje 900 metrów, czyli maksymalną praktycznie głębokość, na jaką górnik w Wałbrzychu schodził pod ziemię, bo mniej więcej oscylowało w granicach 900 metrów. Kopalnia powstała tylko i wyłącznie dzięki takiej, a nie innej budowie geologicznej i historia Wałbrzycha mogła tylko dzięki górnictwu tak naprawdę zafunkcjonować w takiej formie, w jakiej ją znamy, więc jest to, wydaje mi się, bardzo ważna rzecz. Jeszcze jednocześnie pokazujemy, skąd wziął się węgiel kamienny, czym on jest, jak powstał, więc jest tu w pigułce cała wiedza dotycząca karbonu, czyli tej epoki geologicznej, z której powstał węgiel i która zadecydowała o historii miasta. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób na pozyskanie właśnie środków, na zagospodarowanie takich miejsc jak to, czyli jest przestrzeń, jest miejsce i wystarczy dobry pomysł, żeby go zrealizować. I nasz pomysł już rodził się kilka lat. Chcieliśmy tutaj stworzyć miejsce do aktywnego relaksu. W planach mamy boisko do petank, ten teren tutaj już został utwardzony. Mamy w planach też montaż przyrządów do street workoutu. Również będziemy tutaj instalować stół do tenisa. No i będą oczywiście siedziska, będzie stolik też do gry w szachy, w warcaby. Także taki relaks, powiedziałabym, spokojny. Myślę, że to jest najcenniejsze przy realizacji tego typu projektów, że angażujemy i uczniów, i nauczycieli. Tutaj akurat są z nami oprócz uczniów nauczyciele wychowania fizycznego i wspólnie pracują nad jednym projektem i później wspólnie też będziemy z całą społecznością tutaj i szkolną, i lokalną z tego miejsca korzystać. Pozyskanie środków z funduszu Toyoty nie jest tak trudne. Wystarczy wypełnić wniosek, mieć ten dobry pomysł, a dobry pomysł to taki, do którego my mamy sami przekonanie. To był po prostu wniosek, jeden z wniosków, który należało dobrze wypełnić. Trzeba po prostu mieć przemyślaną koncepcję. Musimy wiedzieć, co chcemy, na co chcemy dostać te pieniążki. A później to już po prostu leci z górki. Wszystkim bardzo serdecznie polecam jak gdyby uczestnictwo i starania w funduszu Toyoty. Jeżeli mają dobry pomysł, który wpisuje się w filozofię funduszu, wtedy warto wystartować, wziąć udział.